Cześć! Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmu, w którym pojedziemy za egzaminem. Zobaczycie, jak wygląda taka przykładowa trasa. Na koniec wrzucę Wam też arkusz egzaminacyjny, żebyście zobaczyli, gdzie były popełnione błędy. W trakcie tego filmu omówimy sobie też 3 bardzo ważne aspekty. Pierwsza kwestia to jest zasada ograniczonego zaufania, o czym ona mówi i jak powinniśmy ją stosować. Po drugie, prawidłowa obserwacja otoczenia drogi w miejscach, gdzie powinniście zachować szczególną ostrożność, czyli obserwacja taka aktywne skanowanie otoczenia, a nie obserwacja tunelowa, tylko jezdni. I ostatni element to jest właściwe planowanie w trakcie zbliżania się do skrzyżowania, tak? Co powinniście po kolei zrobić. Załączę Wam też taki schemat na zdjęciu, jak po kolei powinniście zachowywać się dojeżdżając do skrzyżowania. Także zachęcam do oglądania filmu. Na początku chciałbym Wam przypomnieć, że zadania egzaminacyjne w ruchu drogowym oceniane są pod względem przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdem. Czyli tutaj na przykład realizujecie zadanie jazda drogą jednojezdniową dwukierunkową. Mogłaby osoba egzaminowana jechać troszeczkę bliżej prawej krawędzi, bo tak nakazuje przepis. Mamy zmianę kierunku jazdy i tutaj widzicie ten schemat. Co jest bardzo ważne, żebyście w trakcie Waszych zajęć praktycznych w szkole wypracowali sobie prawidłowe schematy. Czyli jeżeli jedziemy na długim, prostym odcinku, to powinniśmy jechać dynamicznie, nie utrudniać tego ruchu. Oczywiście jeżeli nie ma żadnych zagrożeń, nie ma żadnych miejsc, gdzie powinniśmy zachować szczególną ostrożność. Ale teraz tak, jeżeli mam bardzo długi odcinek prosty, mogę się rozpędzić, przejść na 3., 4. bieg i teraz bardzo ważne będzie, musicie zyskać umiejętność wracania do tej bezpiecznej jazdy. Bardzo często robicie to niezgodnie z techniką kierowania pojazdem, czyli zamiast najpierw łagodnie wyhamować ten pojazd, czy to silnikiem poprzez wypuszczenie pedału przyspieszenia, czy to użyć hamulca roboczego, jeżeli jest to konieczne, ale powinniście najpierw wytracić prędkość i dopiero przejść do redukcji, bo w trakcie wciskania sprzęgła samochód może nieznacznie przyspieszać, czy to na prostej nawierzchni, czy jak będziecie zjeżdżali z górki. Także pamiętajcie, żeby pracować nad schematem. Prosty odcinek, dynamika. Widzę w oddali skrzyżowanie, dostaję polecenie, zwalniam, sprzęgło, redukcja. Po redukcji sprzęgło powinniśmy wypuścić, no chyba że widzimy konieczność tego, że będziemy za chwilkę się zatrzymywali albo że będzie potrzeba zredukowania do pierwszego biegu. No i następny ten element, prawidłowa ocena pierwszeństw na skrzyżowaniu i zawsze zróbcie sobie plan po kolei, na kogo będziecie uważali. Bo często skupiacie się na pojazdach, zapominacie o przejściach, zapominacie o przejściu za skrzyżowaniem, zapominacie, że za skrzyżowaniem trzeba zweryfikować, jakie znaki się znajdują. Musicie pamiętać, że skrzyżowanie odwołuje wiele znaków, dlatego za skrzyżowaniem musicie upewnić się, co mówią znaki. No i tutaj mamy taką sytuację, że za skrzyżowaniem nie mamy żadnego znaku określającego dopuszczalną prędkość, więc obowiązuje nas 50. Gdzieś na poprzednich filmach możecie zobaczyć, że tam stała 40 i często na zajęciach pytacie, czy tutaj 40 czy 50. Także pamiętajcie, żeby zawsze za skrzyżowaniem na sam koniec tego schematu oceny pierwszeństw upewnić jeszcze się, że zweryfikowaliście znaki drogowe. Mamy skrzyżowanie i tu już ograniczenie prędkości. I zobaczcie, jest dłuższa prosta. Można by było od razu za tym przejściem złapać prędkość, przejść na wyższy bieg i zbliżając się do skrzyżowania, nawet jeżeli nie dostajecie jeszcze polecenia od egzaminatora, to i tak musicie już zmniejszyć prędkość, bo obowiązuje Was szczególna ostrożność, czyli hamujemy, pojazd wytraca prędkość, sprzęgło, zmieniam bieg na drugi, i robię plan. Czyli w tej sytuacji będziemy jechali w prawo, czyli musimy uważać na przejście dla pieszych i na pojazdy nadjeżdżające z drogi z pierwszeństwem z lewej strony akurat w tej sytuacji.
Następnym niezwykle ważnym elementem jazdy samochodem jest to, jak obserwujecie drogę. Pamiętajcie, że tunelowa obserwacja powoduje to, że macie bardzo mało czasu na reakcję, no i na pewno egzaminator nie będzie czuł się przy Was bezpiecznie. Obserwować macie otoczenie szerokim kątem, to co dzieje się na poboczu, na chodnikach, żebyście mieli możliwość wczesnej reakcji. Tak? Nie może być takiej sytuacji, że jadąc zauważycie pieszego bądź pojazd w ostatnim momencie i gwałtownie zahamujecie, bo jest już tutaj nieprawidłowe zachowanie wobec tego uczestnika. Pomyślcie sobie, że to Wy jesteście tym pieszym, a jadący samochód w ostatnim momencie Was dostrzega i hamuje. Także bierzemy pod uwagę przede wszystkim to, żeby z dużym wyprzedzeniem i w dużej odległości od miejsc, gdzie jest wymagana szczególna ostrożność, obserwować otoczenie nie tunelowo, tylko szeroki kąt. Biorąc pod uwagę te dwa elementy, zbliżamy się teraz do skrzyżowania. Powinniśmy już zmniejszyć prędkość, zredukować bieg, no i ustalić zasady pierwszeństwa na skrzyżowaniu, bo często nieprawidłowo oceniacie. Tak jak na przykład w tej sytuacji na tym skrzyżowaniu chcecie ustąpić pojazdom nadjeżdżającym z lewej strony. Mamy przed nimi pierwszeństwo, bo jesteśmy w tak zwanej sytuacji równorzędnej i jesteśmy dla nich po prawej stronie. Trzecim elementem, który chciałbym, żeby wybrzmiał w tym filmie, to jest zasada ograniczonego zaufania. I teraz omówmy sobie, jakie ona ma znaczenie, jak wpływa na naszą jazdę i na co możemy sobie pozwolić. Bo przede wszystkim ona mówi, że jeżeli ja jestem w ruchu drogowym, to mam prawo zaufać innym osobom, no chyba że zachowują się w sposób odmienny niż stanowią przepisy. Także pamiętajcie, że jeżeli jesteście w tym ruchu, jedziecie po tej jezdni, to nie zakładajcie, że każdy pieszy, który idzie po chodniku, nagle wbiegnie Wam pod samochód. Nie zakładajcie, że każdy samochód, który jest na parkingu, nagle niespodziewanie wyjedzie Wam na jezdnię. Dlaczego? Bo nie będziecie wtedy w stanie robić tego planu, o którym mówiliśmy sobie na początku. Przede wszystkim skupiamy się na tych wymogach, które są na nas nałożone, a zasadę ograniczonego zaufania włączcie dopiero, jeżeli ktoś zachowa się w sposób nieprawidłowy. Oczywiście możemy wymienić uczestników ruchu, wobec których od razu tą zasadę możecie zastosować. Od razu możecie tak względnie nieufność zachować. To są dzieci, osoby starsze, niedołężne. Są to osoby, które możecie stwierdzić, że są pod wpływem alkoholu bądź innych środków. No to wtedy od razu bądźcie bardziej czujni. Ale tak jak zobaczcie teraz tą sytuację. Gdybym ja tutaj miał teraz obawy, że z pomiędzy pojazdów nagle mi ktoś wyjdzie na jezdnię albo wyjedzie, no to ja nie będę w stanie dostrzec tego znaku i ustalić, że muszę zmniejszyć prędkość, ocenić sytuację po prawej stronie, a jeszcze za chwilkę muszę zmienić pas ruchu, bo mam zaparkowane po prawej stronie pojazdy. Kluczowe jest teraz to, żebyście zawsze najpierw zaplanowali to, co przepisy Wam nakazują, a zasadę ograniczonego zaufania stosujcie dopiero, jeżeli ktoś zachowuje się w sposób odmienny od przepisów. Dopóki tego nie robi, to starajcie się zaufać, że nie będzie zagrożeniem dla Was. Wtedy zdecydowanie łatwiej jest planować, zdecydowanie łatwiej się jedzie, no bo wyobraźcie sobie teraz instruktora albo egzaminatora, który jedzie obok Was i przez cały dzień szuka wszędzie zagrożenia. Na każdym centymetrze Waszej jazdy zastanawia się, czy nagle gdzieś ktoś nie wybiegnie spoza pojazdów, czy nagle ktoś nie wymusi pierwszeństwa. No, mózg jest tak przebodźcowany, że w momencie, kiedy potrzebna będzie ta interwencja albo prawidłowe zachowanie, no to nie będzie już tej przestrzeni. Omówiliśmy te 3 punkty, na których bardzo mi zależało, żebyście w tym odcinku, żeby one wybrzmiały i żebyście zapamiętali. A teraz możemy troszeczkę bardziej przyjrzeć się, jak osoba jedzie w trakcie tego egzaminu, zwrócić uwagę, gdzie pojawiły się błędy. Częstym Waszym pytaniem jest, czy parkowanie równoległe występuje na egzaminie? Tak, jak najbardziej. Jeżeli egzaminator znajdzie miejsce, gdzie mieszczą się około 2 długości pojazdu egzaminacyjnego, to wtedy jak najbardziej może Wam takie parkowanie zalecić. Za chwilkę kolejne zadanie osoba egzaminowana wykona, czyli zawracanie przy wykorzystaniu biegu wstecznego. No i na koniec na arkuszu zobaczycie, że tutaj błędy były i zadanie będzie powtórzone. Nieprawidłowo sygnalizacja. Tak? Tutaj cofając powinien być prawy kierunkowskaz, a osoba egzaminowana lewy kierunkowskaz włączyła.
Będąc na wąskich drogach, tak jak tutaj, musicie pamiętać o przepisach, które mówią o właściwym omijaniu i wymijaniu. O tym, jaką odległość musicie zachować, co musicie zrobić w sytuacji, jeżeli nie ma wystarczająco miejsca. Przede wszystkim musicie również ocenić, kto będzie zmieniał pas ruchu. Czy to wy macie kontynuację swojego pasa ruchu, czy to wy zmieniacie pas ruchu i powinniście ustąpić tym, którzy jadą z naprzeciwka. Mogą być sytuacje takie jak tutaj, gdzie tak naprawdę i my, i ci zjeżdżający musimy wjechać na sąsiedni pas, więc w tej sytuacji już kultura w ruchu drogowym odgrywa istotną rolę. Po prostu nie wjeżdżamy na ten odcinek, jeżeli znajduje się już tam inny pojazd, dlatego przed wjazdem powinniście dokładnie wychylić się i ocenić, czy macie wystarczająco przestrzeni, żeby przejechać ten odcinek. No tutaj znowu widzimy, że to my znajdujemy się na pasie ruchu przeznaczonym do kierunku przeciwnego, więc my powinniśmy wcześniej zasygnalizować tą zmianę, no i tutaj oczywiście z kierunkowskazem wrócić. Gdyby była potrzeba najechania na linię ciągłą, czy to pojedynczą, czy podwójną, i byście byli zmuszeni przez nieprawidłowo zaparkowany pojazd, to nie pytajcie egzaminatora, czy to możecie zrobić, no bo jaką macie alternatywę? Uderzyć w zaparkowany samochód? No to od razu wam skończy egzamin. Włączamy kierunkowskaz, pamiętajcie o obserwacji lusterka, jeżeli zmieniacie pas ruchu i wyjeżdżamy na tą linię. Później robimy tak samo powrót z drugim kierunkowskazem i z lusterkiem. Mamy kolejne skrzyżowanie. Nie chcę już tutaj analizować, kto ma pierwszeństwo. Na kanale macie dużo filmów, gdzie możecie odtworzyć sobie te przejazdy przez skrzyżowania równorzędne, przez skrzyżowania, gdzie mamy łamane pierwszeństwa, przez skrzyżowania z sygnalizacją świetną, także zachęcam Was do odnalezienia konkretnych filmów i do takiej całościowo przyjrzenia się, czy nie macie problemu z oceną pierwszeństw. Tutaj chciałbym znowu wrócić właśnie do tego planu i do tej obserwacji. Czyli wyjechałem za skrzyżowanie, od razu zacząłem sobie analizować najbliższe przejście dla pieszych i znaki drogowe. Pamiętajcie, że żeby zdać egzamin, to musicie już jakąś swobodę tej jazdy mieć. Jeżeli ktoś nie panuje nad pojazdem, nie zna przepisów, jest chaotyczny i uzyskałby wynik pozytywny, danego dnia wychodzi na drogę, i to nawet nie chodzi o kwestię, że komuś zrobicie krzywdę, no ale możecie sami doprowadzić do sytuacji, której będziecie później żałowali całe życie. Także egzaminatorowi przede wszystkim zależy, żeby zweryfikować kilka takich istotnych czynników i za chwilkę wstawię Wam tutaj zapis. Nawet dyrektywa Parlamentu Europejskiego mówi, że przez cały czas egzaminu egzaminator ma się przy Was czuć bezpiecznie, że jakiekolwiek zachowania niebezpieczne mają być karane niezdaniem egzaminu i że egzaminator ma ocenić Waszą swobodę jazdy. Często Wam brakuje tej swobody. No już wiadomo, kwestia stresu, on jest też znaczący, bo wpływa na Was paraliżująco, ale tutaj pamiętajcie, ja cały czas powtarzam, egzamin wewnętrzny praktyczny to jest moment, w którym Wy powinniście sprawdzić, jak reagujecie na ten stres, przejechać ten egzamin i w razie konieczności go powtórzyć tak, żebyście byli przygotowani na egzamin państwowy i w trakcie jazdy nowym pojazdem, z nową osobą, żebyście tą swobodę mogli zapewnić. Na ekranie widzicie teraz ważną część tej dyrektywy. W ostatnim roku mieliśmy pewne zmiany w obrębie tej dyrektywy, ale tutaj to, co macie zapisane, zostaje bez zmian. Bardzo ważny element, pilnujcie tego. Tak? Przez cały czas egzaminator ma się czuć bezpiecznie. Zresztą Wy, jak jedziecie jako pasażer, też chcecie czuć się bezpiecznie. To po pierwsze, a po drugie, no ta swoboda. Tak? Musicie pokazać, że samochód się słucha Was, a nie Wy samochodu.
Zobaczcie teraz kolejne dwa przejścia dla pieszych, które będziemy mieli, jak słaba jest widoczność. Musicie tutaj troszeczkę oderwać plecy od fotela, wychylić się, żeby wcześniej ocenić, co dzieje się na przejściu dla pieszych za tymi pojazdami, tak żebyście nie musieli gwałtownie reagować. Inna sprawa, no też żeby nie przestraszyć tego pieszego, który próbuje tam przejść, no bo pamiętamy, ocenie podlega również wasze zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego. Traktujcie ich tak, jak wy chcielibyście być potraktowani na tej drodze. No i jedziemy teraz drogą jednojezdniową, dwukierunkową. Widzimy parę osób na chodniku. Ufamy im, tak? Nie wykazują żadnych zachowań, które moglibyśmy odczytać jako zagrożenie. My skupiamy się na znakach, na przejściu dla pieszych i robimy plan. Pojedziemy sobie na skrzyżowaniu w lewo, więc najpierw uważamy na przejście, później uważamy na pojazdy nadjeżdżające drogą z pierwszeństwem, czyli z kierunku przeciwnego i z lewej strony. Następnie mamy torowisko tramwajowe, no i na koniec oczywiście przejście dla pieszych i znaki drogowe. No bardzo często wy jedziecie i całkowicie zapominacie o tym, że za skrzyżowaniem są znaki, które zostały odwołane, które mówią wam, jak zachować się na nowej drodze. No i jedziecie później po omacku. Jeżeli jest lewoskręt, to nie wiecie, czy jedno, czy dwukierunkowa. Jedziecie asekuracyjnie wolniej, bo nie wiecie, czy można jechać do 50, czy do 40, 30. Także pamiętajcie, zawsze za skrzyżowaniem jeszcze musicie ocenić znaki drogowe. Często będziecie mogli zrobić to stojąc przed skrzyżowaniem, tak jak w tej sytuacji. Tak? Tutaj stojąc na czerwonym świetle powinniśmy już zerkać za skrzyżowanie, co tam się dzieje. Wróćmy znowu do naszego planowania jazdy, czyli na prostej drodze staramy się jechać dynamicznie, zbliżając się do skrzyżowania. Nawet jeżeli nie usłyszymy od egzaminatora jeszcze polecenia, to już sami powinniśmy zadecydować o tym, że zmniejszam prędkość, wciskam sprzęgło. Pamiętajcie, żeby wciskając sprzęgło nie rezygnować z hamowania, jeżeli ono jest konieczne, bo często robicie tak, że hamujecie i jak wciskacie sprzęgło, żeby zmienić bieg, to przestajecie hamować. Jeżeli jest konieczne, to cały czas musicie to robić, tym bardziej, że wciskając sprzęgło nie hamujecie już silnikiem. Tak? Czyli hamuję, wytracam większość prędkości, wciskam pedał sprzęgła cały czas utrzymując, jeżeli jest taka potrzeba, delikatnie pedał hamulca, zmieniam bieg i jeżeli jest możliwość, to wypuszczam sprzęgło.
Zmiana kierunku jazdy w prawo, obserwacja znaków. Pamiętajcie, że często nieprawidłowo zaparkowane pojazdy albo przeszkody, jak tutaj widzicie, za chwilkę będą Was zmuszały do wyjechania na powierzchnie wyłączone z ruchu, na linię podwójną ciągłą. Tutaj musicie to zrobić, bo jeżeli będzie ryzyko uderzenia w ten pojazd czy w tą przeszkodę, no to egzaminator wcześniej zareaguje. Na pewno nie pozwoli Wam, żebyście uderzyli pojazdem w jakąś przeszkodę. Tak? Inna sprawa, że ma się czuć bezpiecznie, więc ten odstęp ma być taki, żeby nie było to na milimetry. Tu wszystko też jest uzależnione od prędkości, z jaką jedziecie. Im szybciej próbujecie ominąć tą przeszkodę pojazd, tym większy odstęp powinniście zachować. Kolejne błędy na egzaminie, no to oczywiście znak stop, strzałka warunkowego skrętu, nie ma pełnego zatrzymania, tak jakby przycupniecie tylko i jedziecie dalej. Pamiętajcie, żeby najpierw pomyśleć o zatrzymaniu, a później dopiero rozejrzeć się, czy jest możliwa jazda. Tutaj chciałbym Wam przypomnieć o tym, co stanowi o ilości pasów ruchu na jezdni. Pasy ruchu mogą być wyznaczone znakami drogowymi, ale nie muszą. Czyli jeżeli mamy wyznaczone, no to prosta sprawa. Widzimy, ile tych pasów ruchu mamy. Ale jeżeli ich nie ma, albo wyobraźcie sobie sytuację, że spadnie śnieg, jezdnia jest pokryta śniegiem, to wtedy faktem, który stanowi o tym, ile mamy tych pasów ruchu, będzie to, ile mieści się rzędów pojazdów wielośladowych. No bo tutaj na tym egzaminie osoba egzaminowana popełniła błąd, jechała niewłaściwym pasem, no i w trakcie zmiany nie było kierunkowskazu do zmiany z lewego na prawy pas ruchu. Zobaczcie, ile mamy miejsca na dynamiczną jazdę. Rozpędzamy się. Oczywiście, im dłużej świeci się nam zielony sygnał, tym bardziej musimy być przygotowani do tego, że nastąpi zmiana. No ale jeżeli nastąpi zmiana, no to jeżeli jesteśmy bardzo blisko już tego sygnalizatora, to przejeżdżamy. Nie wolno nam gwałtownie hamować. Tu widzimy pojazd, który wyjeżdżał z prawej strony, miał strzałkę warunkowego skrętu. Zbliżam się do skrzyżowania. Ostrzeżenie dzieci. Mamy pierwszeństwo na tym skrzyżowaniu, no ale bądźmy tutaj bardzo wyczuleni na te przejście pierwsze dla pieszych, bo mamy słabą widoczność. Na drugim już zdecydowanie korzystniej. Jeżeli mam bardzo dobrze widoczne miejsce, gdzie muszę zachować szczególną ostrożność, to nie muszę zmniejszać prędkości. Jeżeli macie 100% pewności, że żaden pieszy nie pojawi się na tym przejściu, to wcale nie trzeba tutaj prędkości zmniejszać. Prędkość zmniejszamy dopiero w sytuacji, jeżeli nie jesteśmy pewni, czy będzie bezpiecznie. I zmiana kierunku jazdy w lewo, będzie powtórka zawracania z użyciem biegu wstecznego. Pamiętajcie, że jeżeli jakieś zadanie jest wykonane nieprawidłowo, ale nie prowadzi to do zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, no to zadanie trzeba powtórzyć. Dopiero jeżeli druga próba będzie błędna, no to uzyskujecie wynik negatywny i egzaminator dopyta Was, czy chcecie kontynuować egzamin z wynikiem negatywnym, czy chcecie ten egzamin przerwać. Jeżeli będziecie chcieli przerwać, to wtedy przerywa się na Wasz wniosek.
No i to tyle na dzisiaj. Widzicie, jakie błędy były popełnione w trakcie tego egzaminu. Pamiętajcie, że egzaminator w trakcie jazdy w ruchu drogowym ocenia, czy wasza jazda jest zgodna z przepisami ruchu drogowego i z techniką. Także zanim w ogóle pójdziecie na egzamin, upewnijcie się, czy znacie przepisy. Pamiętajcie, bardzo ważnym elementem weryfikacji jest egzamin wewnętrzny, praktyczny w waszym ośrodku. Zachęcam do oglądania pozostałych filmów na kanale. Mam nadzieję, że coś tam wam się wyjaśniło przed waszym kolejnym egzaminem. Pozdrawiam.